Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Część z Was na pewno ma w pamięci scenę z wielkim kosmicznym ślimakiem, w którego trzewiach wylądowali bohaterowie. Czym jednak był ów potwór? Czy to jedyny przedstawiciel tego gatunku? Przekonajmy się. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Egzogorty, znane również jako ślimaki kosmiczne, były członkami czującego gatunku opartego na krzemie, który zamieszkiwał zagłębienia asteroidów i który szczycił się utrzymywaniem dość przyjemnego ekosystemu w swoich ciałach. Przynajmniej jedna taka istota, o imieniu Psi-O, żyła w pasie asteroid Hoth. Ślimaki kosmiczne osiągały pełną dojrzałość na około 10 metrach długości i rozmnażały się, dzieląc się na dwa mniejsze, oddzielne ciała. Jeśli ślimak kosmiczny z jakiegoś powodu nie był w stanie przeprowadzić tego procesu, jego wzrost trwał nieprzerwanie, potencjalnie osiągając długość nawet 900 metrów. Wiadomo było, że ślimaki tej wielkości połykają całe statki kosmiczne i mieszczą w sobie całe ekosystemy. Często żyjące na polach asteroid, kosmiczne ślimaki zakopywały się w asteroidzie, dopóki nie zostały całkowicie ukryte. Stamtąd żywiły się emisjami energii gwiezdnej, bogatymi w minerały osadami z asteroid, unoszącymi się śmieciami kosmicznymi i innymi stworzeniami opartymi na krzemie, takimi jak mynoki. Rzadko atakowały statki, gdyż to wymagało od nich użycia dość dużych pokładów energii. Stworzenia te mogły żyć bardzo długo. Wspomniany Psi-O, mieszkający w pasie asteroid na Hoth, żył przez ponad 1 miliard lat, ale i tak w czasie galaktycznej wojny domowej był uważany za młodego przedstawiciela. Ciało i krew egzokorda były czerwone, a jego ślina zielona. W paszczy znajdowało się 45 zębów. W legendach wiemy nieco więcej o tym stworzeniu. Egzogord jest tutaj gigantycznym gatunkiem ślimaka zębatego. Jego rozwój i rozmiary są takie same jak w kanonie, wiemy jednak dodatkowo, że dzięki wysoce rozwiniętemu poczuciu świadomości przestrzennej, ślimaki były w stanie obliczać prędkość, trajektorię i odległość niebezpiecznych ciał niebieskich poruszających się wokół nich. Te zdolności pomagały im również w polowaniu na żywność. Stworzenia te były w stanie zakotwiczyć się w jaskini w asteroidzie specjalnymi wąsami, które przy okazji pobierały składniki odżywcze bezpośrednio z samej asteroidy. Naturalnym drapieżnikiem ślimaka kosmicznego była tak zwana osa kolos. Istniało wiele odmian kosmicznych ślimaków, takich jak gigantyczny ślimak, szkarłatny ślimak i ślimak kularin. Gigantyczne ślimaki kosmiczne były większe niż przeciętne. Pozostaje niejasne, czy jest to odrębny gatunek od pospolitego ślimaka kosmicznego, czy tylko osobniki te są większe niż zwykłe. Szkarłatne ślimaki były gatunkiem ślimaka kosmicznego, który pochodził z asteroid w sektorze Tapani. Wyróżniały je czerwone paski po obu stronach ciała. Ślimaki kosmiczne kularin były egzogortami znalezionymi w systemie kularin, które okazały się stosunkowo łatwe do trenowania. Niektórzy teoretyzowali, że pochodzą od udomowionej formy ślimaka kosmicznego. Inne teorie głosiły, że te egzokordy pochodziły od tubylców ze świata, który uległ zniszczeniu, lecz stworzenia przetrwały w kosmicznej pustce. Mogą być spokrewnione lub nawet być tymi samymi stworzeniami co kosmiczne robaki, które wydrążyły księżyc Escaron. Co ciekawe, dom Adaski znalazł sposób na kontrolowanie ślimaków. Miało to miejsce po Wielkiej Wojnie Sithów. Opierając się na badaniach Gormana van Drijka, Adascorp był w stanie kontrolować popędy głodu, tempo wzrostu i procesy rozszczepienia reprodukcyjnego stworzeń. Archok Adaska umieścił mechanizmy kontrolne i silniki hipernapędowe na grupie ślimaków i starał się sprzedać je Republice i Mandalorianom jako superbroń. Dzięki modyfikacjom Adascorpa egzokordy mogły być wysyłane przez nadprzestrzeń do określonego systemu. Tam ich zwiększone tempo wzrostu i podziału mogło doprowadzić do zniszczenia stacji kosmicznej, asteroidy, księżyca, a nawet całej planety. Żadna ze stron, która została zaproszona do licytacji tej nowej broni, nie była entuzjastycznie nastawiona do jej używania, jednak wszyscy byli zainteresowani, nie chcąc, by broń wpadła w ręce przeciwników. Podczas wojny galaktycznej w gromadzie Minos znaleziono legowisko rzadkiego egzokorta. Po zbadaniu okazało się, że robak właśnie zrzucał swoją cenną skórę, a kilka jej fragmentów zostało pobranych do badań. A jak sprawa wyglądała w rzeczywistości?
Scena z kosmicznym ślimakiem w epizodzie 5 została zaczerpnięta z mitologicznego motywu Jonasza i Wieloryba, archetypowej powieści o podróży do brzucha bestii. Ralph McQuarrie i Nilo Rodis-Jamero opracowali kosmicznego ślimaka na szkicach. Do sfilmowania stwora wykorzystano marionetkę o długości 79 cm i średnicy 28. Marionetka została pokryta zewnętrzną częścią zaprojektowaną przez kierownika do spraw efektów wizualnych Phila Tippetta i była obsługiwana przez artystę efektów specjalnych Johna Berga przez ponad 50 ujęć w ciągu jednego tygodnia. Kosmiczny robal był dość ciężką marionetką, której szczęki to były zamykane poprzez mechanizm sprężynowy. Główny twórca modeli Industrial Light and Magic, Lorne Peterson, stworzył mierzący 4,5 stopy model zawiasowych szczęk istoty do sfotografowania sokoła Millennium wylatującego z tunelu asteroidy. Zęby wykonano z plastikowego uretanu, który posiadał półprzezroczystą kość słoniową. Dodatkowe zęby zaś zostały później wręczone jako prezenty celebrytom lub gościom branżowym w sklepie modelarskim. Chociaż George Lucas był niezadowolony z ostatniej sceny, w której sokół odlatuje z otwartej paszczy stworzenia, twierdząc, że lepiej wyglądało to na papierze, krytycy i fani zgodnie uważają, że kosmiczny ślimak jest jednym z najbardziej pamiętnych form życia przedstawionych w filmie. Samo stworzenie miało być biologicznym śladem dawnych, starożytnych czasów. Artysta Brian Ching zaprojektował wizualny wygląd stworzenia, który wraz z nazwą został zainspirowany dziełami Lovecrafta. I jeszcze jedna ciekawostka. Ogromne ilości tłuszczu wołowego i dziesiątki surowych jaj zostały użyte do stworzenia mokrych i lepkich dźwięków kroków załogi Sokoła Millennium, gdy chodzili po wnętrzu ślimaka. Jaki musiał panować tam zapach, wolę nawet nie wiedzieć. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, o czym chcecie kolejne odcinki. Wpadajcie na inne moje kanały i oczywiście ukłony dla patronów serii. Niech moc zawsze będzie z wami.